W dzisiejszym odcinku zaczniemy od problemów ze skrzynią biegów, gdzie nie mogłem wrzucić pierwszego biegu. Powinklujemy wzdłuż brzegu jeziora Belize drogą 1R. Odwiedzimy zaporę Michojeszti nad rzeką Barana. Zrobimy szybką fizjoterapię na kręgosłup Marcina. Powinklujemy na drodze do zapory drogą 67C, czyli Transalpiną. I odwiedzimy zaporę Oaza. Zapraszam. Dzisiejszą podróż rozpoczynamy z miejscowości Belize, gdzie był pierwszy nocleg po stronie rumuńskiej, kierując się na południe w kierunku Transalpiny, czyli drogi 67C. I rozpoczynamy od drogi 1R wzdłuż jeziora Belize, następnie 75, 74A, 74 i 67 aż do Transalpiny i zatrzymujemy się na zaporze Oaza. No i taki widok z balkonu. Jakby drzewka był przycięty, byłby jeszcze lepszy. Ale wygląda to całkiem przyzwoicie. Tam motocykle. Tutaj restauracja na dole. No, także całkiem spoko miejscówka. No. Dobra, trzeba się dalej pakować. Schody donikąd. Siutka nie ma. A on nas przywitał. Bemka, Honda i kawa. Podjedź tam. Co? Podjedź se tam, to nie będziesz stał na drodze. Mikrofony włączone. Tak, jak tam będzie placyk, to się zatrzymamy. Ej, sprzęgło mi się zjebało. No nie mogę jedynki wrzucić. Kurwa. Muszę tam zjechać niżej. O. O. Dobra. Co, gdzieś tak stanęła, że nie mogłem wysprzęglić, wiesz? A teraz? Teraz jest ok, wrzuciła mi się. Dzwoniłem, kupę robi. Piękne serduszko. Kurwa, odpalić nie chcę tej, czekaj. Oho, coś jest i tak. Może zobaczymy, kurwa, co będzie dalej. Dobra, nie ma co potem. No, to jak widzicie, od rana emocji nie brakuje. Rozpocząłem dzień od tego, że myślałem, że psuła mi się skrzynia biegów albo quick shifter czy coś takiego, bo już takie zdarzenie kiedyś miałem, jak miałem Triumfa Speeda 1200 RS i z zepsutym quick shifterem z wyjazdu wracałem. Tutaj się tego też trochę przestraszyłem, ale mówię, dobra, nie będzie dramatu, bo już wiem, jak to opanować.
Natomiast z górki, jak widzicie, to coś tam wskoczyło. Nie wiem, czy jakiś tam wysprzęglik, coś na chwilę się tam nie zadławił i nagle zaskoczyło. Później taką samą sytuację miałem też, jak właśnie z górki zjeżdżałem na Transfogerackiej, to też będzie nagrane. I takie dwie sytuacje, jak właśnie on stoi w jakimś nachyleniu. Nie wiem, o co za bardzo chodzi, bo później na poziomie, jak jestem i tam na małych wzniosach nie ma tego problemu, ale tutaj ewidentnie to coś go boli, coś się pojawia. Muszę sobie się zapytać, czy coś tam wspólnego, coś się zużyło, czy po prostu tak ma. No, w każdym bądź razie pierwszy nocleg w Rumunii za nami. No, miejscówka jak z bajki, tak szczerze mówiąc, to jest właśnie jezioro Belis. Bardziej oficjalna nazwa to jest Lacul Belis Fantanele, jeśli dobrze powiedziałem. No, położone w sercu gór Apuseni na wysokości ponad 1000 metrów nad poziomem morza. No i nie jest to naturalne jezioro, jest to sztuczny zbiornik, który powstał w latach 70. XX wieku. I to taka ciekawostka, że żeby stworzyć to jezioro, no to tak naprawdę zalano kilka wiosek i przy niskim poziomie wody podobno widać ruiny zatopionego kościoła. Trochę taka rumuńska wersja Atlantydy. Jak my byliśmy, to był dosyć wysoki stan, więc tego nie zauważyliśmy, niestety. No ale taka atrakcja może czasem Wam się przydarzyć, jak tu przyjedziecie. Sama droga ta 1R, która ciągnie się wzdłuż jeziora Belis, no to coś, co motocykliści na pewno pokochają, bo jest mnóstwo zakrętów. Jest to bardzo wąska, kręta droga, momentami bardzo techniczna, ale niesamowicie klimatyczna. Zakręt za zakrętem, bez zbędnego ruchu w otoczeniu lasów i gór. Idealne miejsce, żeby się jeździć, tak właśnie na początek, rozgrzewka przed Transalpiną, poczuć maszynę i trochę się zmęczyć, ale to taki dobry rodzaj zmęczenia, jak wiecie, co mam na myśli. Okolica jest spokojna, dzika, można się tu naprawdę wyciszyć, świetne miejsce, żeby złapać oddech po całe dwie jazdy. Nawet jeśli po drodze dzień wcześniej mamy rękawiczki nie do pary, plamę oleju, czy tam wosk z myjni, czy zagubione kluczyki do busa i kask, który spadł na chodnik, ale ja mówię, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy i tej tezy, że jak powiem, się tutaj trzymam. Belis to taki punkt na trasie, gdzie naprawdę czujesz, że jesteś już w drodze, tak? Że już się zaczęło, coś zostawiłeś za sobą, jesteś daleko od domu, coraz bliżej przygody. No i właśnie o to w tym wszystkim chodzi i zostawiam Was na chwilę z tymi właśnie pięknymi zakrętami.
tym momencie, jak słyszeliście, przywitał mnie Robal na kamerze. Kiedy to uświadomiłem sobie mniej więcej za jakieś 2 czy 3 godziny, że mam zamazaną kamerę, bo nie zwróciłem po prostu uwagi. I dobrze, że kolega miał drugą kamerę przyszedłem na motocyklu, bo nic by z tego materiału nie było przez te parę godzin. Tak przynajmniej, chociaż z tyłu byliśmy kamerowani, a nie tylko z przodu. Także teraz będą ujęcia tylko z jego kamery. Natomiast tutaj taka szybka informacja. Była taka niekontrolowana zawrotka ze względu na punkt widokowy, punkt widokowy. Na drodze taka fajna dolina w dół ze świetnym widokiem i wszyscy mówią, nie, musimy tam zawrócić, zrobić sobie fotkę tego. Niby, że droga normalna, samochody jeździły, motocykle, ale wiecie, taki ruch tam górski. Uważaliśmy, żeby nic się nikomu nie stało, no ale zobaczcie parę fotek, jak tam to wszystko wyszło. Tutaj jeszcze jedna szybka szkoła przez naszego gumisia Marcina, który pokazuje, jak nawrócić wielkiego kolosa Honda CB 1300S, który waży tam ponad 265 kg, z ładunkiem chyba jeszcze prawie 290 na nóżce, na tej krętej drodze. No da radę to zrobić, nie? No i jako jedyny tutaj w sumie da radę go tak obrócić. No ja sobie podjechałem pod górę, zjechałem do tyłu i cofnąłem, bo tak mnie w sumie kiedyś Piniu nauczył i tego się stosuje. No także są 2 szkoły, nie? Jak ktoś umie, no to niech obraca na nóżce, jak ktoś nie umie, no to niech robi tak jak ja, czyli pod górę, do tyłu i w dół na 3 razy. Ja mówię, jeden i drugi sposób jest dobry, byleby był skuteczny, no i oczywiście, żeby się nie wyglebić, to najważniejsze. A tutaj pozostawiam Was na chwilę z naszym Scubim, który sobie winkluje po zakrętach. Droga 1R jest to, no, moim zdaniem, prawdziwa perełka dla motocyklistów. Biją się naprawdę mlejczą wzdłuż tego jeziora Belize. Jest to dosyć techniczna trasa, jak już wspomniałem. Nie jedzie się tutaj szybko, ale chyba właśnie o to chodzi, bo każdy zakręt zmusza do pracy na motocyklu, a jednocześnie daje czas, żeby ochłonąć otoczenie. Tą taflę jeziora, taką mgłę nad wodą rano, jak się właśnie jedzie, surwa zbocze gór. Miejscami asfalt może nie jest jakiś tam super idealny, są łatki, jak widzicie też na filmie, trochę żwiru na poboczu, ale tak naprawdę myślę, że nic co by przeszkadzało komuś z chociaż minimalnym doświadczeniem. Trzeba mieć tylko oczy szeroko otwarte, czasem jakiś tam pies może wyskoczyć, tak, czasem jakaś dziura, no ale klimat no, nie do podrobienia. Następnie ta droga łączy się z drogą 74C i zaczyna się tutaj zupełnie na bajka. Jest to już trasa gładsza, bardziej przejezdna, szerszym profilem, ale nie mniej malownicza. Prowadzi przez góry zachodnio-rumuńskie i naprawdę daje poczuć taką fajną przestrzeń. A jeśli jedziecie właśnie od strony Belize, no to połączenie drogi 1R i 74 no to jest takie naturalne połączenie w stronę Transalpiny. Jest to dosyć przyjemna kombinacja. Najpierw taka techniczna zabawa, bym powiedział, przy jeziorze, a potem więcej prędkości, łuków o bardziej otwartym terenie. A 74C no to jest jedna z tych tras, o których niewiele osób słyszało, a które zostają w głowie, przynajmniej tak mi się wydaje. Gdzie to jest wąska, zalesiona, często pusta trasa, nieuczęszczana. Jak widzicie, no my praktycznie nie mijamy żadnych jakichś samochodów, motocykli nawet. Jest to taka dosyć nieuczęszczana trasa. Czasami ma się wrażenie, że to jest droga tylko dla Ciebie i Twojego motocykla. Zmienia się wysokość, prowadzi przez dzikie rejony apusenów i łączy mniej oczywiste punkty tak naprawdę na mapie, nie? I te 3 drogi razem to świetny taki miks, technika, widoki i flow, nie? Tak w skrócie. Nie są to trasy dla tych, którzy szukają typowych prostych, żeby zajewaniać, no to jest typowo techniczne
trasy, typowo na zakręty, na winkle, żeby też podziwiać naturę, no i trochę oddechu od autostrad. A tak jak wspomniałem, unikamy tego typu dróg. No i to Rumunia naprawdę ma szeroki wachlarz do zaoferowania pod kątem tego typu dróg lokalnych. Jak zauważyliście na moim kanale, większość wyjazdów, może nie, większość, ale połowa to jest tak, że jadę w samotności. Samotny motocyklista, a druga połowa to mniej więcej jeżdżę z całą grupą tam Motoprips albo częścią. No wiadomo, jak to tam z kalendarzem, z harmonogramem, to wszystko spiąć jest ciężko. No i czasami się zadaje pytanie, czy lepiej samemu, czy w grupie. I powiem, to wszystko zależy, nie? No jak nie masz wyjścia, to jest samemu, z kimś zawsze raźniej, tak? Zawsze jest jakaś tam pomoc dodatkowa, coś może doradzić, pomóc i tak dalej w razie W. Samemu jest to fajnie, że jadę kiedy chcę, ile chcę, kilometrów, śpię gdzie chcę, jem co chcę, zatrzymuję się kiedy chcę i tak dalej, a tutaj trzeba zawsze uwzględnić potrzeby grupy, tak? Bo jak ktoś chce do aplikacji, jak ktoś chce zapalić, jak ktoś chce tam coś zjeść, a ktoś tam zaśpi, a ktoś chce popije i tak dalej, nie? Więc tego typu klimaty zawsze trzeba uwzględnić jadąc z grupą, no bo tak jak tu dzisiejszy mieliśmy wyjechać o 8 rano, a w sumie wyszło na to, że przed 9 startowaliśmy, no i godzina w plecy i ta godzina tak naprawdę tego dnia się odbiła, bo nam brakowało tego czasu na końcu. Bo na każdym postoju, wiecie jak to jest, no każdy chce tam jakieś fajne fotki zrobić, a to ja sobie chciałem jeszcze dronem polatać, tak, a to ktoś tam po drodze, wiadomo, coś chciał zjeść, no i to tak te minuty przekształcają się w godziny i ten czas się wydłuża i zamiast na przykład być na noclegu o 17, byliśmy o 19 albo 20 i to tak codziennie te godziny uciekały, no i trzeba to uwzględnić, bo jadąc w grupie, no to nie można patrzeć z własnej perspektywy, że my tacy jesteśmy, wszyscy tacy są, tak? No, jeden lubi pospać, drugi wcześniej wstaje, jak kanarek, no i no, trzeba się z tym pogodzić i trzeba to zawsze uwzględnić. No, a tutaj jeszcze taka sytuacja nieplanowana, że chłopaki chcieli zdjęcia nad zaporą, nad rzeką Barana tak zwana, no i trzeba było szybko zawrócić, żeby sobie też porobić fotki, no i polatać dronem.
Nie, Kuba, wiesz co? Tu w lewo, sorry, w lewo. Tak. Tak. Nawet pan podpowiada, że tu w lewo, bo tam jest bez przejazdu później. Tutaj, chodź, ja pojadę, bo tutaj jest za dużo kombinowania. Zdarza się czasem na trasie, że według Google Mapsa możemy jechać, nie uwzględnia jakichś remontów, co świeżo powstały. To jest kwestia nawet czasem 2 tygodni, aktualnie jak się okazuje. Bo tak jak planowałem trasę na Transalpinę czy Transfograrską, to cały czas pokazywał, że jest zamknięta, mimo że nie jest. Śledziłem te komunikaty na bieżąco, więc tak nie do końca Google Mapsowi można pod tym kątem ufać. No i tutaj mieliśmy taką sytuację w mieście, gdzie prowadził nas jakąś drogą, gdzie był remont, totalnie inaczej nas wyprowadziło, nawet tam pan z Rumunii pokazywał, gdzie mamy jechać, żeby to objechać to zamknięcie. No i trzeba było, że tak powiem, na logikę się tutaj kombinować, żeby wyjechać. Także to też tam trzeba uwzględniać, że no, nawigacja nawigacją, Google Maps Google Mapsem, ale odświeżanie to jest kwestia czasem 2 tygodni. Także czasem jak coś nie pasuje zdroworozsądkowo, no to trzeba brać to pod uwagę. Jadąc dalej drogą 67C, Transalpiną tak zwaną, no oprócz fajnych winkli, tak jak widzicie w filmie, można sobie poćwiczyć fajnie technikę jazdy. Do czego zachęcam? Oczywiście w ramach rozsądku. Pamiętajcie, na wyjazdach jeździmy na 60-70% swoich umiejętności, żeby nie zgruzować motocykla. Ale oprócz tych fajnych widoków, winkli, no zdarzają się sytuacje dosyć smutne, tak? No bo to, że dużo zwierzyny jest tutaj w Rumunii, no to wiemy. No ale też napotkacie na takie widoki, jak tutaj za chwilę będzie, że spotkaliśmy zdechłego psa. Dosyć okazałego. Zatrzymaliśmy się, zobaczyliśmy, czy on zipie w ogóle. Tutaj polej właśnie za winklem jest, to się okazało, że zdechły, no i nikt z tym nic nie robi, nikt się nie przejmuje, nie wiem, czy są jakieś służby do sprzątania tego, no ale tak to wygląda. Tutaj, słuchajcie, 69 km musimy kurwa zrobić w bardzo dobrym czasie, bo nam Transalpinę zamknął. Ona jest tylko w paru godzinach otwarta w ciągu dnia, bo później niedźwiedzie grasują i jest zamykana. No chyba, że chcecie z niedźwiedziami trochę się pobawić.
No, to troszeczkę udało się podgonić tempo. Dokładnie 36 minut do przodu, według nawigacji. Scooby pojechał jako pierwszy, żeby prowadzić grupę, bo ja już byłem dosyć zmęczony po 200 paru kilometrach takiej zwykłej, normalnej jazdy, więc mówię, dobrze, że fajnie się zmienić z przodu na tył, żeby troszeczkę zmienić raz, że tempo, myślenie, trochę odpocząć, trochę, wiecie, jak się nie patrzy ciągle na mapę, tylko siedzie za kim, to też trochę łatwiej. No i od razu był wynik, że mówię, no dokładnie 36 minut byliśmy do przodu, nie? Jak troszeczkę podgoniliśmy tempo. Tutaj Scooby mówi, no nie da się, ciasno jest, mówię, mi ciężko jest przejechać, ja mówię, co się nie da jak się da, mówię, potrzymaj mi piwo. No i pojechaliśmy. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. Tak mi nie wchodzi. Co? No tak mi nic nie wchodzi. Jak tak, teraz weź mnie za... nie obejmę, kurde. To bez rąk, za samochodem, co przykład. Nie, czy już. O tak, no. Tam dwa takie małe kultury. On poszedł na dwójkę czy na jedynkę? No tak długo, kurde. Do stata w tym wieku? Teraz się wyłączyła. Jedziemy obecnie cały czas drogą DN67C, czyli drogą krajową w Rumunii. Jest to jedna z najwyższych położonych dróg w Rumunii. No i można powiedzieć, że absolutna legenda wśród motocyklistów, przez wielu uważana za jeszcze ciekawszą niż słynna Transfogaraska, którą też się w kolejnych odcinkach przejedziemy. Transalpina ma około 148 km i ciągnie się od miejscowości Nowaczy na południu do Sebes na północy.
przecinając pasmo gór Parang w Karpatach Południowych. Najwyższy punkt trasy to przełęcz Urdele, aż 2145 metrów nad poziomem morza. Widoki, tak jak widzieliście, no spektakularne, tak? Zakręty, setki. Ja ogólnie jestem motocyklistą wychowanym na Alpach, głównie na Słowenii, bo od tego się zaczęła moja przygoda za granicą, powiedzmy, na jazdę motocyklu, gdzie tam myślałem, że jest dużo zakrętów. No to po kilku latach jazdy za granicą stwierdzam, że no, Rumunia to przebiła, nie? To jest zakręt za zakrętem. Naprawdę przychodzą momenty, kiedy będą jakieś proste. Serio, naprawdę takie mam wrażenie na dzień dzisiejszy. Droga powstała już w czasach rzymskich jako szlak wojskowy. W obecnym kształcie została odbudowana w latach 1934-1939 z rozkazu króla Karola II, głównie w celach wojskowych. Przez lata była pewnie zapomniana, aż do momentu XXI wieku, gdzie przywrócono jej ówczesny blask. Jakość asfaltu, tak jak widzicie, no jest dobra, szczególnie na głównych odcinkach między Nowaci a Ranczą i dalej w stronę przełęczy Urdele. Zakręty są różnorodne, od łagodnych łuków po ciasne agrawki, a widoczność często tak naprawdę bardzo dobra, bo droga biegnie odkrytym grzbietem. Jeśli chodzi o kierunek, no to tutaj zdania są podzielone. Ja osobiście myślę, że bardziej mi się jechało fajnie od północy na południe. Natomiast część ludzi uważa, że lepiej właśnie od południa na północ, ze względu na to, że najpierw mamy klimatyczny podjazd przez lasy i serpentyny, aż w końcu wjeżdżamy w otwartą przestrzeń. No ja wolę odwrotnie właśnie, także ja wolę od północy na południe, także decyzja należy do Was, co wolicie. Ale uwaga, no Transalpina jest zamknięta zimą. Oficjalnie droga jest czynna od czerwca do października, ale wszystko zależy od warunków pogodowych. W górach codziennie otwierana jest w godzinach między 8 a 20, ale tutaj musicie śledzić na stronach internetowych, bo czasami jest do 19, do 17. Tak także zależy w jakich okresach. No nie zaleca się to jazdy po zmroku, bo baryki są tylko miejscami, widoczność szybko spada, jest naprawdę ciemno, żadnego oświetlenia, dużo zwierzyny się tam kręci, no zwłaszcza niedźwiedzi. No jest to bardzo niezwykła droga, no jest to, powiedzmy, jazda tą drogą to jest jakieś tam przeżycie, tak? Idealna na motocykl, no daje dużo radości z jazdy, wrażenia wizualne, emocje, my wszyscy byliśmy naprawdę bardzo rezemocjowani na końcu, jak przejechaliśmy tą drogą i została na długo w naszej pamięci i myślę, że jeszcze kiedyś w przyszłości na nią wrócimy. Na drodze 67C, czyli Transalpinie, mamy jeszcze jeden ciekawy punkt na trasie, mianowicie zapora Oaza. Znajduje się ona dokładnie tak mniej więcej po środku trasy i rozciąga się na rzece Sebes, tworząc sztuczne jezioro La Cool Oaza, tak to się nazywa. Zaporę tę zbudowano w latach 70. jeszcze za reżimu Ceausescu. Jako część dużego systemu hydroenergetycznego w tej części Karpat służy głównie do produkcji energii, ale dziś to też piękne miejsce widokowe, które idealnie wpasuje się w krajobraz górski. Motocyklowo, no to powiem tak, no warto się tu chwilę zatrzymać. Przejazd przez górę na zapory to fajny moment, żeby jakiś tam złapać oddech, strzelić fotkę i nacieszyć oczy. Widać są górskie szczyty, tafle jeziora, w oddali dalszy odcinek Transalpiny wijący się wśród lasów. No jest to jedno z miejsc, które trochę nas zaskakuje, bo nagle w środku dziki Karpat pojawia się monumentalna konstrukcja i zupełnie inna energia. Tak? Technika spotyka się tu z naturą, no i to działa. Można. Wysokość zapory to około 91 metrów, długość 350 metrów. No robi to według mnie piorunujące wrażenie. Zastosowania to jest hydroelektrownia i retencja. Ja a propos retencji to jeszcze parę pewnie razy wspomnę, bo jestem pod wrażeniem, jak Rumunia sobie radzi ze zbiornikami retencyjnymi, bo przez całą drogę, no to co jakiś czas napotkaliśmy taki jeden wielki zbiornik wodny, właśnie retencyjny, no bo oni głównie przez cały rok, no gorąco, tak, głównie susza, no i gdzieś tą wodę magazynują i te zbiorniki naprawdę mają fajnie rozpracowane i w porównaniu do Polski, no to powiem, są o wiele bardziej do przodu niż my. Mają to bardzo fajnie rozbudowane. No można tylko pozazdrościć i się uczyć i wyciągać wnioski na przyszłość, także my powoli zbliżamy się do właśnie tej zapory, oazy.
gdzie na tej samej zaporze uda się nam polatać chwilę dronem, pokazać jak to wygląda z troszeczkę innej perspektywy niż zwykłego telefonu, no bo robi to naprawdę piorunujące wrażenie. Ale zanim zajedziemy do tej zapory, jeszcze parę fajnych winkli na koniec. Dojeżdżając do tej zapory Oaza na Transalpinie, będę kończył obecny odcinek. Dzień się co prawda nie skończył, jechaliśmy dalej, natomiast sobie, żeby wszystko fajnie pokazać, no to ten odcinek trwał pewnie z 2 godziny. No i tak już prawie 50 minut wychodzi, także dzięki za wytrwałość, że wytrwaliście aż do tego momentu, jeśli nadal oglądacie. No powiem tak, ja mam takie wrażenie po tym wyjeździe, że tutaj było więcej zakrętów niż przez ostatnie 3 lata, jak ja spędziłem na wszelkiego rodzaju wyjazdach. Ja teraz powoli zaczynam rozumieć, o co chodzi z tą całą Rumunią, z tymi zakrętami, tą Transalpiną, później jeszcze Transfogaraską, o co chodzi, ale to w kolejnym odcinku, żeby nie zapeszać. Natomiast tak jak zawsze ten kraj gdzieś tam oceniam, tam Rumunia, co tam bieda, brędza z nędzą, po co tam w ogóle jechali bez sensu. A to się okazuje, że to jest jeden z większych krajów motocyklowych, że jak powiem, nawet nie, że po Włoszech czy po Chorwacji. Bo ja nie wiem, czy by nie postawił tego nawet na pierwszym miejscu, bo po prostu to jest stworzone, ten kraj do jazdy motocyklem, takie mam wrażenie. I na bank sobie postanowiłem, że jeszcze do tego kraju wrócę i to nie raz właśnie na motocykl. Do czego też chętnie zachęcam i tym filmem też powiedzmy inspiruję, bo nawet ktoś mając małe doświadczenie bardzo szybko nabierze doświadczenia. Dosłownie w parę godzin, w parę dni czujecie jak wasz skill wzrasta. No i tutaj dojeżdżamy do zapory, zobaczcie, tutaj jest ludzi. Sporo motocykli, sporo zwiedzających, jakieś tam straganiki. My szukamy miejsca do parkowania. No jak to my Polacy zawsze się gdzieś wciśniemy. No i sobie polatamy za chwilę dronem. Zapraszam do kolejnego odcinka. Hej!